Przez stulecia krążyła opowieść o księdze, której nie powinno się czytać. O tekście przypisywanym człowiekowi, który nie umarł, tylko został zabrany przez Boga. W środku aniołowie, którzy złamali zakaz, giganci, którzy chodzili po ziemi i wiedza, którą rzekomo woleliśmy zapomnieć. Dlaczego ten tekst nie trafił do Biblii większości kościołów? Czy to herezja, czy świadectwo innej, starszej tradycji? Dziś otwieramy Księgę Henocha, zakazany rozdział o początku upadku, końcu świata i wiedzy, która miała być zastrzeżona dla nieba. Najpierw fakty. W Księdze Rodzaju Henoch pojawia się w krótkim, ale kluczowym fragmencie. Jest synem Jareda, ojcem Metuszelacha, pradziadkiem Noego. Tu cytat: Henoch chodził z Bogiem, a potem go nie było, bo zabrał go Bóg. W innym miejscu dodano, że żył 365 lat. Co znaczy zabrał go Bóg? W tradycji żydowskiej i chrześcijańskiej przyjęło się, że Henoch nie zaznał śmierci w zwykły sposób. To otwiera furtkę do całej gałęzi literatury apokaliptycznej, mistycznej i, powiedzmy wprost, spekulacyjnej. Ale zanim przejdziemy do wizji i aniołów, zatrzymajmy się na tym, jak różne środowiska widziały Henocha. W judaizmie, okresu drugiej świątyni, Henoch zyskuje wyjątkową rolę. Staje się pisarzem nieba, świadkiem, który ogląda sfery anielskie i zapisuje boskie wyroki. To właśnie w takich kręgach powstaje literatura henochiańska, w której jego postać rozrasta się daleko poza krótką notkę z Księgi Rodzaju. W późniejszej mistyce żydowskiej pojawia się jeszcze odważniejszy motyw. Henoch po wniebowzięciu zostaje przemieniony w anielską istotę o imieniu Metatron, książę oblicza. To już materiał z dzieł dużo późniejszych niż rdzeń Księgi Henocha, ale pokazuje skalę fascynacji. Człowiek, który przekracza granicę między ziemią a niebem i staje się pośrednikiem. W chrześcijaństwie Henoch jest ważny jako przykład sprawiedliwego, który został przeniesiony. Co ciekawe, Nowy Testament zna tradycję henochiańską. W liście Judy znajdziemy cytat, który parafrazuje pierwszą księgę Henocha. To ślad, że najmłodsze wspólnoty chrześcijańskie słyszały o tych tekstach i nie uważały ich od razu za nie do przyjęcia. Z czasem jednak kanon został zdefiniowany wężej i księga wypadła z obiegu na zachodzie. W świecie etiopskim było inaczej. Tam przetrwała tradycja, w której pierwsza księga Henocha weszła do kanonu. Dzięki temu tekst dotrwał do nas w całości w języku Ge'ez. Zapamiętaj tę informację, bo będzie ona istotna w kolejnych fragmentach, gdy powiemy o odkryciach i rękopisach. Ale podsumowując, Henoch to w Biblii postać zarysowana oszczędnie, ale z detalem, który zmienia wszystko. Nie umiera jak inni. W tradycjach, które rozwinęły jego wątek, staje się przewodnikiem po niebie, świadkiem sądu nad istotami duchowymi i patronem tajemnej wiedzy. Jedni widzą w nim przykład pobożności, inni klucz do zrozumienia dawnych mitów. I tu wchodzi Księga Henocha. Zbiór wizji i opowieści, które mówią wprost o upadłych aniołach, o gigantach zwanych Nefilim, o tajemnicach nieba i o sądzie, który ma przyjść. Dlaczego ten tekst nazwano zakazanym? I czym tak w zasadzie jest? Księga Henocha to zbiór starożytnych pism apokaliptycznych powstałych między III wiekiem przed Chrystusem a I wiekiem naszej ery, które przypisuje się biblijnemu Henochowi. Nie jest to jednak jedna księga w naszym dzisiejszym rozumieniu. To raczej kompilacja 5 odrębnych części, w których przeplatają się wizje, proroctwa i opisy niebiańskich podróży. Najstarsza i najbardziej znana część to Księga Czuwających, przedstawiająca historię upadku aniołów. Kolejne fragmenty, jak Księga Przypowieści czy Księga Astronomiczna, rozszerzają obraz świata o skomplikowaną kosmologię i wizję końca czasów. Dlaczego więc tekst o tak rozbudowanej teologii i symbolice zniknął z kanonu większości kościołów? Odpowiedź tkwi w historii formowania się Pisma Świętego. Gdy ustalano listę ksiąg uznanych za natchnione, dzieło Henocha uznano za zbyt kontrowersyjne i niewygodne. Opowiadało o rzeczach, których w kanonicznych pismach unikano lub traktowano je symbolicznie, o szczegółowym buncie istot niebiańskich, o kontaktach między nimi a ludźmi, o przekazaniu wiedzy, którą można było uznać za zakazaną. W judaizmie rabinicznym księga została odrzucona, bo zawierała tezy trudne do pogodzenia z oficjalną interpretacją Tory.
W chrześcijaństwie zachodnim stopniowo popadła w zapomnienie, aż w końcu przetrwała tylko w tradycji etiopskiego kościoła, gdzie do dziś uznawana jest za natchnione pismo. W innych miejscach przetrwały jedynie fragmenty, w cytatach, apokryfach i odłamkach rękopisów odnalezionych w Qumran. Dla wielu badaczy i pasjonatów starożytnej historii to właśnie fakt odrzucenia księgi czyni ją tak fascynującą. Pojawia się pytanie, czy usunięto ją, bo była heretycka, czy może dlatego, że zdradzała zbyt wiele o pochodzeniu człowieka i jego relacjach z istotami z nieba? Najbardziej znana część Księgi Henocha zaczyna się od opowieści o aniołach zwanych czuwającymi, w języku hebrajskim Grigori. Według tekstu 200 z nich podjęło decyzję, by zejść na ziemię. Ich przywódcy, Szemjaza i Azazel, przysięgli sobie wierność w tym planie, choć wiedzieli, że łamią wolę Boga. Na ziemi pojęli za żony kobiety ludzkie i spłodzili z nimi istoty niezwykłe, olbrzymów znanych jako Nefilim. Ci giganci mieli przewyższać ludzi siłą, wzrostem i inteligencją, ale stali się źródłem przemocy i chaosu. W niektórych wersjach opowieści pożerali plony, zwierzęta, a nawet ludzi. Czuwający przekazali też ludziom wiedzę, której wcześniej mieli nie posiadać. Azazel nauczył ich metalurgii, wyrobu broni i biżuterii. Inni wprowadzili sztukę kosmetyki, magii, astrologii, wróżbiarstwa. Księga sugeruje, że wiedza ta była niebezpieczna, bo mogła prowadzić do zepsucia moralnego i zniszczenia porządku ustanowionego przez Boga. Skutki buntu były katastrofalne. Henoch, według księgi, został wybrany, by pośredniczyć między Bogiem a upadłymi aniołami. Wysłuchał ich próśb o przebaczenie i zaniósł je Stwórcy, lecz odpowiedź była nieubłagana. Aniołowie zostaną strąceni, ich potomstwo zniszczone, a ziemia oczyszczona potopem. Opowieść o czuwających i Nefilim stała się jedną z najbardziej prowokujących części literatury religijnej. Wprowadza bowiem motyw bosko-ludzkiego kontaktu i technologicznego skoku w dziejach ludzkości, co od wieków inspiruje zarówno mistyków, jak i zwolenników teorii o pozaziemskim pochodzeniu naszej cywilizacji. Księga Henocha nie zatrzymuje się na historii upadłych aniołów. Zawiera też wizje, które wykraczają daleko poza biblijny opis stworzenia. Henoch w swoich podróżach prowadzony jest przez anielskich przewodników, którzy pokazują mu mechanizmy rządzące światem, nie tylko ziemią, ale i niebem. Znajdujemy tu opis ogromnych konstrukcji przypominających kosmiczne mechanizmy. Bramy, przez które wschodzi i zachodzi słońce, komnaty, w których przechowywane są gwiazdy oraz miejsca, gdzie wiatr i deszcz oczekują na swój czas. Cała ta wizja jest jednocześnie poetycka i precyzyjna, tak jakby Henoch miał dostęp do schematu funkcjonowania wszechświata. W księdze astronomicznej szczegółowo opisano cykle księżyca, słońca i gwiazd. Niektórzy badacze widzą w tym ślady dawnej, zaawansowanej wiedzy astronomicznej, zapisanej w formie symbolicznej. W czasach powstania księgi takie informacje miały charakter niemal mistyczny, tylko nieliczni mogli je poznać. Henoch jest też świadkiem miejsc kaźni upadłych aniołów oraz dusz ludzi, którzy sprzeciwili się Bogu. Opisy przypominają wczesne wizje piekła, ogniste przepaście, bezdenne otchłanie, rzeki ognia. Ale obok tego pojawiają się sceny z przyszłego sądu, momentu, w którym Bóg oczyści ziemię, ukarze winnych i nagrodzi sprawiedliwych. W tych apokaliptycznych wizjach dostrzec można echa późniejszych fragmentów Biblii, szczególnie Apokalipsy świętego Jana. Niektórzy uważają wręcz, że bez księgi Henocha nie zrozumielibyśmy w pełni chrześcijańskiego obrazu końca czasów. Dla innych to dowód, że starożytni autorzy mieli dostęp do mitów i idei znacznie starszych niż judaizm, a może nawet niż cywilizacja, jaką znamy. Po tym, jak księga została odrzucona w judaizmie i chrześcijaństwie zachodnim, zniknęła z powszechnego obiegu na prawie 1500 lat. Na Bliskim Wschodzie i w Europie znano jedynie jej krótkie fragmenty i cytaty. Pełny tekst przetrwał wyłącznie w Etiopii, gdzie Kościół etiopski uważał go za część swojego kanonu. W XVIII wieku misjonarze europejscy działający w Etiopii natknęli się na manuskrypty w starożytnym języku Ge'ez. Jeden z nich, szkocki podróżnik James Bruce, przywiózł do Europy 3 egzemplarze księgi Henocha. Przez dziesięciolecia tekst fascynował uczonych, ale pozostawał praktycznie nieznany szerszej publiczności.
Przełom nastąpił dopiero w XIX wieku, kiedy ukazały się pierwsze pełne tłumaczenia na język angielski i inne języki europejskie. Badacze porównywali etiopską wersję z greckimi fragmentami, które zachowały się w cytatach u ojców Kościoła. Największym zaskoczeniem było jednak odkrycie w latach 40. ubiegłego wieku w Qumran nad Morzem Martwym. Wśród słynnych zwojów z nadmorza Martwego znaleziono fragmenty aramejskich rękopisów Księgi Henocha. To potwierdziło, że dzieło było znane w judaizmie na długo przed narodzinami chrześcijaństwa i krążyło w różnych wersjach językowych. Dziś Księga Henocha jest dostępna w wielu przekładach, ale jej status pozostaje wyjątkowy. Dla jednych to jedynie literacka ciekawostka, dla innych brakujący element biblijnej układanki, a nawet zapis wydarzeń z odległej, zapomnianej przeszłości. Księga Henocha od momentu ponownego odkrycia stała się inspiracją dla wielu środowisk, od uczonych badających historię Biblii, przez mistyków i okultystów, aż po współczesnych autorów teorii spiskowych. W tradycjach ezoterycznych motyw czuwających i Nefilim interpretowano jako opowieść o bogach, którzy zstąpili z nieba, by przekazać ludziom zakazaną wiedzę. Część badaczy nurtu paleoastronautycznego widzi w tych opisach relacje z kontaktu ludzkości z pozaziemską cywilizacją. W ich interpretacji aniołowie to wcale nie duchowe istoty, lecz przybysze z innych planet, a giganci – efekt hybrydyzacji genetycznej. Dla okultystów Księga Henocha była źródłem symboli i idei o hierarchii istot duchowych, mechanice kosmosu czy roli człowieka jako istoty pośredniej między światem materialnym a niebiańskim. W renesansie powstały nawet rytuały odwołujące się do henochiańskiej magii, co prawda oparte w dużej mierze na późniejszych interpretacjach Johna Dee i Edwarda Kelly'ego, a nie na samej księdze, ale jej aura była kluczowym punktem odniesienia. Dla twórców teorii spiskowych to także wygodny fundament. Można w niej znaleźć opowieść o dawnym kataklizmie, tajemnej technologii i spisku milczenia, który miał ukryć prawdę przed ludzkością. Księga Henocha jest jedną z tych starożytnych opowieści, które wymykają się prostym kategoriom. Można ją czytać jako religijną alegorię, można traktować jak zapis starożytnego mitu, a można, jak robią niektórzy, widzieć w niej autentyczną relację z wydarzeń sprzed tysięcy lat. Dla teologów problemem od wieków był sposób, w jaki opisuje upadek aniołów, z detalami, które nie pasują do oficjalnych wersji historii zbawienia. Księga łączy elementy, które w kanonicznej Biblii są rozproszone i niejednoznaczne, w spójną, wręcz zbyt konkretną narrację. To mogło sprawiać, że zbyt wielu czytelników brało ją dosłownie. Z kolei dla historyków jest to skarb. Jedno z najbogatszych źródeł, które pokazuje, jak rozwijały się wyobrażenia o świecie duchowym w judaizmie okresu II świątyni. Ale nawet w świecie nauki pojawia się pokusa doszukiwania się w niej ukrytych odniesień do katastrof naturalnych, starożytnych cykli kosmicznych czy nieznanych źródeł wiedzy. To połączenie starożytnego tekstu, zakazanego statusu i treści balansujących między religią a mitem sprawia, że Księga Henocha działa na wyobraźnię tak samo mocno jak przed wiekami. Wciąż pozostaje pytanie, czy to tylko opowieść, czy też echo prawdziwych zdarzeń sprzed epoki, o której pamięć starano się zatrzeć? Księga Henocha to opowieść o upadłych aniołach, gigantach i zakazanej wiedzy, która przez wieki była ukrywana przed światem. Jeśli chcesz poznać więcej takich zapomnianych opowieści, zasubskrybuj kanał Porzucone Tajemnice i kliknij dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Zapraszam Cię również do innych moich filmów, w których odkryjesz to, co miało pozostać nieznane.